Co wspólnego mają ze sobą SpaceX, iPhone, drony czy na przykład edycja wideo? Wszystkie zaczynają jako radykalne innowacje. Ale wiecie, że innowacja może mieć dwa zupełnie różne oblicza? Jedno rewolucyjne i drugie, które jest ewolucyjne. I oba są jednakowo wartościowe. Cześć, witajcie w wydaniu zbiorczym. Dzisiaj zajmiemy się fascynującym tematem, czyli naturą innowacji. Często myślimy o innowacji jako o czymś, co kompletnie wywraca status quo, ale w rzeczywistości jest to znacznie bardziej złożone. Aby to zobrazować, posłużymy się przykładem dwóch programów do edycji audio i wideo: Descript i DaVinci Resolve. Jeden z nich, pierwszy Descript, wszedł na rynek z dość radykalnym podejściem do edycji wideo, która jest oparta na tekście. Drugi, DaVinci, to uznany i profesjonalny gigant, który zaimplementował podobne rozwiązanie znacznie później, ale w kontekście już całego swojego zbudowanego, zaawansowanego ekosystemu. Co ciekawe, oba te programy teraz się do siebie upodobniają i w zasadzie tylko trochę, no bo Descript dalej jest dość amatorskim narzędziem i filmu hollywoodzkiego tam się nie zmontuje. Używając tych dwóch przykładów, chciałbym pokazać Wam 5 fascynujących teorii innowacji, które pomogą zrozumieć, czym naprawdę jest przełom technologiczny w dzisiejszym świecie, co on oznacza dla nas, jako dla użytkowników technologii, ale też jak działa nauka na rozumienie pojęcia innowacji. Zanim zagłębimy się w teorię, zastanówmy się, jak postrzegamy innowacje w dzisiejszym świecie. Często myślimy o nich jako o przełomach. iPhone, który całkowicie zmienił telefony, Netflix, który sprawił, że filmy oglądamy zupełnie inaczej i nie chodzimy już do wypożyczalni kaset, czy ChatGPT, który w ogóle pozwolił nam rozmawiać z AI-em i te interakcje stały się faktycznie żywe i fascynujące. Innowacje rzadko pojawiają się w próżni. Za każdą taką eureką stoją zazwyczaj dekady badań, wcześniejszych prób, iteracji. Myślę, że innowacja to niekoniecznie jest coś, co się pojawia znikąd. To raczej zdolność do połączenia istniejących elementów w nowy, jakiś wartościowy sposób lub wprowadza się te same rozwiązania, ale w nowych kontekstach i w nowych usługach, w nowych produktach, zastosowaniach dla nowych grup klientów. Weźmy teraz nasze przykłady. Descript, który wprowadzony został w 2017 roku, stworzył edytor, w którym edytujesz nagranie tak, jakbyś edytował tekst. Usuwasz słowo z tekstu, a odpowiadający mu fragment dźwięku, teraz też już wideo, znika. To był taki radykalnie nowy sposób myślenia o edycji. Wtedy jeszcze tylko dźwięku, ale wideo dodali później i teraz Descript działa jako edytor audio i wideo. Za to DaVinci Resolve to profesjonalne narzędzie używane w produkcji filmów w Hollywood. Myślę, że spora część blockbusterów, które są grane, montowana jest właśnie w DaVinci Resolve. Czy to, że oni wprowadzili edycję tekstu i edycję wideo w oparciu o tekst, to jest innowacja, jeżeli pojawiło się aż 6 lat później po Descriptie? No i ja uważam, że to jest innowacja. Oczywiście, że tak, ale innowacja innego rodzaju. No i teraz też ciekawa sprawa. To jest fascynujące, że Descript ostatnio, chyba w kwietniu, ogłosił rozbudowę funkcji timeline, czyli takiego klasycznego edytora, gdzie przesuwa się kiedyś taśmę, dzisiaj elementy na linii czasu. No i to jest taki tradycyjny sposób edycji. Descript ogłosił, że będzie to rozwijał, dlatego że dąży między innymi do przyciągnięcia użytkowników tych bardziej profesjonalnych, ale też chce dać użytkownikom nieprofesjonalnym w swojej grupie klientów coraz więcej opcji, bo oni się tego Descripta uczą. No i teraz te dwa różne podejścia do innowacji w produkcie, w usłudze zaczynają się do siebie zbliżać. Spróbujmy się temu przyjrzeć, jak to wygląda z bliska. Pierwszą teorią, która nam pomoże zrozumieć te różne podejścia do innowacji, jest w zasadzie klasyczna już teoria dyfuzji i innowacji Everetta Rogersa. On podzielił społeczeństwo na 5 grup, które przyjmuje technologie, nowości, w zasadzie innowacje w różnych etapach. Mamy więc tam innowatorów, wczesnych naśladowców, wczesną większość, późną większość i bardzo brzydko nazwanych maruderów. Te grupy od najmniejszej, w zasadzie te grupy od początku do końca tworzą pełen przedział adopcji, przyjmowania innowacji,
tak, że innowatorzy z jednej strony, a maruderzy z drugiej stanowią najmniejsze części tego wykresu. Najwięcej jest oczywiście tych osób, które przyjmują innowacje w środkowych pozycjach. Ta teoria wyjaśnia, dlaczego to samo rozwiązanie może być postrzegane jako rewolucyjne lub jako ewolucyjne w zależności od, w zasadzie grupy odbiorców. Descript początkowo był skierowany do innowatorów i do wczesnych naśladowców, do ludzi, którzy byli otwartych na całkowicie nowe podejście, ale też do ludzi, którzy nie potrzebowali super zaawansowanych narzędzi. Oni byli innowatorami w swojej grupie, w swoich potrzebach. Oznaczało to, że pewne ograniczenia Descripta w ogóle im w niczym nie przeszkadzają i to, że tam nie ma pełnej, czy nie było wtedy, pełnej edycji linii czasu w zasadzie niczemu nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, jest zaletą, bo nie trzeba się uczyć trudnych, skomplikowanych rzeczy, które charakteryzują poważne edytory właśnie takie jak DaVinci Resolve, jak Adobe Premiere i to było dla tych ludzi po prostu łatwiejsze. DaVinci Resolve z funkcją transkrypcji celował głównie we wczesną i późną większość tych użytkowników, którzy już z niego korzystali, czyli profesjonalistów, montażystów wideo, którzy sobie cenią niezawodność i pełnię funkcji tego oprogramowania. Dla nich radykalna zmiana tego workflow, w którym pracują, byłaby oczywiście nie do przyswojenia i byłaby dla samego producenta oprogramowania zbyt ryzykowna. Ale to dodatkowe narzędzie w narzędziu, czyli zrobienie transkrypcji i oparcie o nią edycji wideo, tym osobom, które chcą z tego skorzystać, faktycznie potrafi usprawnić pracę i jest przez tych ludzi mile widziana. Ta sama innowacja, czyli edycja oparta na tekście, jest więc przedstawiana i wdrażana w sposób odpowiadający różnym grupom na krzywej adopcji. Co więcej, rozszerzenie tych funkcji timeline'a w Descriptie można w zasadzie interpretować jako próbę dotarcia do kolejnej grupy użytkowników. Tej grupy, która albo jest bardziej konserwatywna w kontekście edycji wideo i potrzebuje takich narzędzi w stylu timeline'a, albo próbuje dotrzeć do użytkowników, których już ma, którzy już poznali jego opcje, dla których możliwości Descripta, jednak dość ograniczone w edycji, są za małe. Ci ludzie chętnie nauczą się korzystać z timeline'u. Być może nie jeszcze tak skomplikowanego jak w DaVinci, być może uproszczonego, ale jednak jest to dla nich nowa opcja, która rozwija ich umiejętności w montażu wideo, przesuwając ich trochę z takich ludzi, którzy umieją edytować arkusz tekstu w Wordzie, w stronę bardziej prawdziwych montażystów. Społeczność w Descriptie, z mojego doświadczenia to wynika, widzę, że uczy się tego narzędzia i wprost domaga się nowych funkcji, co Descript stara im się dawać. Clayton Christensen, legendarny konsultant, akademik, wprowadził takie kluczowe rozróżnienie między innowacjami przełomowymi a podtrzymującymi. Te pierwsze początkowo oferują gorsze wyniki w takich tradycyjnych wymiarach, ale wprowadzają zupełnie nowe wartości, podczas gdy te drugie udoskonalają istniejące już produkty dla dotychczasowych klientów. Descript jest klasycznym przykładem innowacji przełomowej. Zaoferował radykalnie nowy sposób edycji, który początkowo nie dorównywał tradycyjnym programom pod względem zaawansowanych funkcji, ale wprowadził nową wartość, prostotę i intuicyjność tego procesu edycji. DaVinci Resolve prezentuje innowację podtrzymującą. Dodali transkrypcję i edycję wideo w tekście jako udoskonalenie istniejącego ekosystemu, ale nie zmieniając fundamentalnie doświadczenia użytkowania i tego doświadczenia, które ich użytkownicy już mieli. To, co obserwujemy teraz, czyli rozwój funkcji timeline w Descriptie i funkcji transkrypcji w DaVinci, to fascynujący przykład, jak oba te rodzaje innowacji mogą czasem zbiegać się w jednym podobnym punkcie, ale docierać tam różnymi drogami. Descript zaczyna od radykalnej metody i uproszczenia, a DaVinci Resolve dodaje kolejne funkcje już w trakcie swojego cyklu życia produktu. Podobne zjawiska można zaobserwować w innych branżach. Na przykład Tesla zaczynała od luksusowych, przełomowych samochodów elektrycznych, a tradycyjni producenci stopniowo dodawali te elektryki, i dalej dodają do swoich linii produkcyjnych. Ostatecznie ta oferta w zasadzie do pewnego czasu się stawała bardzo podobna, ale niektórzy prezesi nie oszaleli tak jak inni.
Przejdźmy teraz do teorii Jobs to be done, tego samego Christiansena. Ona sugeruje, że powinniśmy patrzeć nie na cechy produktu czy demografii użytkowników, ale na to, jakie zadanie produkt wykonuje dla klienta. Ludzie nie kupują wiertarki, kupują dziurę w ścianie. Patrząc przez ten pryzmat, Descript i DaVinci Resolve wykonują podobne, ale jednak różne prace dla swoich użytkowników. Descripta zatrudniamy przede wszystkim po to, żeby uprościć sobie proces edycji. Jeśli nie jesteśmy profesjonalnymi montażystami, nie mamy z tym za dużo do czynienia, jesteśmy podcasterem, vlogerem czy dziennikarzem. Priorytetem tych ludzi jest szybkie uzyskanie dobrego wyniku, dobrego rezultatu i nieszczególnie chcą się zagłębiać w technikalia czy uczyć się godzinami nowego oprogramowania. DaVinci Resolve jest zatrudniany do bardziej złożonej pracy, do tworzenia profesjonalnych produkcji, które są olbrzymimi dziełami audiowizualnymi z kontrolą każdego aspektu dźwięku, obrazu, montażu itd. Dla tych użytkowników edytowanie tekstu z transkrypcji jest być może jakimś dodatkiem, które zwiększa ich efektywność albo miłym narzędziem do montowania wywiadów, ale funkcjonalność, na której im zależy, jest w tym narzędziu gdzie indziej. Ostatnie zmiany w obu tych programach pokazują, jak twórcy oprogramowania rozpoznają nowe takie prace do wykonania. Descript, dodając zaawansowane funkcje timeline, stara się być bardziej zatrudnialny i przez nowe osoby, i przez starych użytkowników. Natomiast DaVinci, rozwijając funkcję transkrypcji, odpowiada na potrzebę szybkiej edycji wśród profesjonalistów. Joseph Schumpeter, ekonomista z początku XX wieku, opisał z kolei innowacje jako proces kreatywnej destrukcji, czyli taki mechanizm, w którym rozwiązania nowe wypierają stare, prowadząc do ekonomicznej ewolucji. To trochę jak przejście od świec do żarówek albo do wyparcia koni przez samochody. Nowa technologia nie tylko konkuruje ze starą, ale fundamentalnie zmienia całe zasady i reguły gry. Czy edycja oparta na tekście jest przykładem kreatywnej destrukcji? No, w zasadzie i tak, i chyba nie. I to jest właśnie fascynujące w tej całej sprawie. Dla wielu twórców treści cyfrowych, zwłaszcza tych bez wykształcenia filmowego czy bez latami budowanych doświadczeń w dziedzinie montażu, Descript całkowicie zlikwidował potrzebę uczenia się złożonych interfejsów. Nowe podejście całkowicie zastąpiło stare. Jednak dla profesjonalnych montażystów edycja oparta na tekście w DaVinci Resolve nie zastępuje tradycyjnego modelu. No tylko go uzupełnia, no bo sami rozumiecie, nie w każdym filmie są same dialogi. Można to porównać do dodania GPS-u do samochodów. No łatwiej się jeździ, jest mapa, jest to jakaś istotna zmiana, ale nie zastąpiliśmy samochodu czymś zupełnie nowym. Ten dualizm pokazuje ważną lekcję o naturze innowacji. Te same technologie mogą być zarówno destrukcyjne, jak i niedestrukcyjne, ale w zależności od kontekstu i od grupy użytkowników. Dla początkujących one mogą całkowicie zmieniać sposób pracy, stworzyć nowy workflow i być faktycznie rewolucją. Dla zaawansowanych po prostu ulepszają to, co już działa i co dla tych ludzi jest absolutnie, no może niewystarczające, ale absolutnie gotowe na ulepszenia. Ponadto obecnie zbliżanie się obu tych produktów do siebie pod kątem edycji pokazuje, że po początkowej destrukcji, tak jak w Descripcie, następuje faza syntezy, czyli miejsce, w którym to nowe podejście łączy się ze starym i tworzy bardziej kompletne rozwiązanie, które całościowo będzie w stanie zaspokajać potrzeby większej liczby użytkowników. Przejdźmy teraz do Erika von Hippela z MIT, który wprowadził fascynującą koncepcję użytkowników wiodących, no w zasadzie lead userów, tak należałoby powiedzieć, czyli takich użytkowników, którzy są kluczowymi źródłami innowacji. To są ludzie, którzy mają specyficzne, intensywne potrzeby, których nie zaspokajają istniejące rozwiązania. No i często oni sami tworzą prototypy produktów, które później mogą się stać masowymi produktami albo produktami w pełni wartościowymi. Możemy dostrzec ten wzorzec w kontekście ewolucji edycji opartej na tekście. Twórcy podcastów, vlogerzy czy dziennikarze, no to klasyczni tacy użytkownicy wiodący, lead userzy, których potrzeby nie były w pełni zaspokajane przez tradycyjne oprogramowanie montażowe. Descript został stworzony właśnie dla tej grupy ludzi i jej specyficznych potrzeb, czyli szybkiej edycji, szybkiego montażu bez skupiania się na absolutnie jakichkolwiek
technikaliach. Z drugiej strony profesjonalni montażyści pracujący nad dokumentami czy wywiadami stanowili inną grupę takich użytkowników wiodących i oni potrzebowali szybszych sposobów przeszukiwania i selekcji materiału, co DaVinci Resolve trafnie zidentyfikowało, no i zaimplementowało. Oni dali tą funkcję użytkownikom, którzy tego u nich potrzebowali. No i teraz, co jest szczególnie interesujące, to jak obie firmy zdają się teraz dostrzegać, obserwować potrzeby użytkowników z zupełnie innego krańca spektrum. Descript dodaje zaawansowane funkcje timeline, które odpowiadają bardziej na potrzeby wymagających twórców, a DaVinci z drugiej strony rozwija funkcję transkrypcji, wychodząc naprzeciw tym, którzy cenią prostotę. No i w zasadzie nie ma w tym nic dziwnego, gdy kończy się dana grupa docelowa, no to biznes, aby rosnąć, musi szukać kolejnych klientów, no i obie firmy w zasadzie dokładnie to robią. Szukają nowych grup klientów albo starają się jak najlepiej utrzymać klientów, których już mają, dodając im nowe funkcje i zapobiegając churnowi, czyli uciekaniu klientów do konkurencji. No i co te 5 perspektyw teoretycznych mówi nam o naturze innowacji? Po pierwsze, innowacja generalnie jest różnorodna. Może być radykalna, może być stopniowa, może być przełomowa, ale może też być podtrzymująca. Wszystkie te formy są wartościowe. Zarówno Descript, jak i DaVinci Resolve tworzą produkty, które przez swoich użytkowników są uwielbiane i bardzo bronione. Po drugie, kontekst ma kluczowe znaczenie. To samo rozwiązanie może być postrzegane jako rewolucyjne przez jedną grupę, a przez drugą jako stopniowa ewolucja. Może też być przez grupę, która widziała to gdzie indziej, po prostu zhejtowana. Po trzecie, z czasem różne ścieżki innowacji zbiegają się. Jak to widzimy w przypadku Descripta, które rozwija timeline i w przypadku DaVinci'ego, które dodaje funkcję transkrypcji. Jako użytkownicy technologii możemy wyciągnąć z tego ważną lekcję. W zasadzie nie ma jednej właściwej ścieżki innowacji, ani dla nas, ani dla produktów, które używamy. Zamiast pytać, czy to jest przełomowe, możemy pytać, dla kogo to jest wartościowe i w jakim kontekście. To pytanie jest bardziej zasadne w kontekście innowacji w świecie, w którym jest ich tak dużo, że naprawdę ciężko się połapać. Innowacje to nie tylko błyskotliwe przełomy, to także stopniowe udoskonalenie, adaptacje sprawdzonych rozwiązań do nowych kontekstów, a przede wszystkim odpowiedź na realne potrzeby różnych grup użytkowników. No i na koniec, zarówno zespół tworzący Descript, jak i zespół tworzący DaVinci Resolve robią to samo. Nasłuchują potrzeb użytkowników, tworzą narzędzia, które pomagają im tworzyć zasadniczo lepsze treści, niezależnie od ich poziomu zaawansowania czy preferencji workflow. Jedno jest dla początkujących, drugie jest dla zaawansowanych, ale finalnie efekt powinien być taki sam. Fajny, nadający się do oglądania i lubiany materiał audiowizualny. Na koniec mam pytanie, a jak wy postrzegacie innowacje w swoich dziedzinach? Czy dostrzegacie podobne wzorce, gdzie podejścia różne, ale finalnie zbiegają się, tworząc bardziej kompletne rozwiązania? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeśli podoba ci się ta mini analiza, daj lajka, zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Za każdą subskrypcję jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.